Jak tutaj opowiadać o perfumach, jak się na sobie czuje tak intensywny zapach? To jest zapach, który najczęściej w obecnym czasie zamawiacie u mnie w sklepie. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni, a dzisiaj zapraszam Was na film, o który poprosiła mnie Wicka. I tu Wam wklejam komentarz, który dostałam. Przepraszam, że film od momentu, kiedy mnie o niego poprosiłaś, jest tak późno, ale no już miałam wszystko ponagrywane i tak naprawdę rzutem na taśmę, jako film ostatni czerwca, idzie właśnie ten na prośbę Wicki. Słuchajcie, dziś poświęcę czas na eleganckie zapachy odświeżające, głównie stawiając na takie, które się wokół cytrusów kręcą, ale no nie tylko, oczywiście różne inne są tam też wyczuwalne nuty i każdy z nich naprawdę wybrzmiewa inaczej, ale według mnie każdy z nich jest na pewno odświeżający i bardzo elegancki. Tak przynajmniej się kojarzy. Zapraszam. Zacznę dzisiejsze zestawienie od zapachu, który dla mnie jest niezwykle elegancki i w ogóle cała ta marka jest robiona trochę z takim kunsztem, z takim ujęciem różnych nut, różnych profili zapachowych, ale właśnie w sposób elegancki. Mam wrażenie, że to jest w ogóle motto tej marki. Za każdym razem, jak wącham jakiś zapach od nich, to widzę tam, że ten zapach ma być wokół jakichś nut, ma być w pewien sposób odbierany, ale z tą duszą elegancji. Dla mnie same flakony też są turbo eleganckie, a przyniosłam Wam zapach Sabrage. Zapach Sabrage marki Anomalie Paris to jest coś przepięknego. On generalnie ma w sobie cytrusowość. To nie jest tylko tak, że te cytrusy są we wstępie, ale też ta cytrusowość delikatnie krąży przez cały już zapach, delikatnie go balansując. Głównie też chyba po to te cytrusy są dodawane. Dla mnie jest to zapach i odświeżający, ale jednocześnie z lekką kremowością jaśminu, z lekką kremowością piżma. Zapach jest bardzo elegancki, przepięknie gra. W słońcu mam wrażenie, że słońce w ogóle wydobywa z tego zapachu wszystko, co jest najlepsze. Zapach jest z jednej strony bardzo kobiecy, subtelny i właśnie elegancki, a z drugiej jednak ma w sobie jakąś świeżość, jakieś odświeżenie. Czujecie się w nim dosyć czysto i tak po prostu pięknie. To jest niezwykły umilacz, to jest zapach naprawdę, który, no nie znam osoby, która wąchając go na mnie powiedziała, że to jest zapach brzydki. Zdecydowanie zapach to, nie. Gdybym robiła zestawienie od 10 miejsca do pierwszego, albo od pierwszego do 10, to myślę, że ten zapach, jeżeli chodzi o zapach letni, w miarę odświeżający, zaraz powiem, co mam na myśli, to ten byłby na pierwszym miejscu ze względu na elegancję. No, chyba elegantszego zapachu tutaj jednak nie przyniosłam. Jest to bez dwóch zdań Amouage Existence i jeżeli ktoś z Was go poznał, to według mnie to jest zapach sygnatura. To jest zapach wszechstronny, bo i na każdą pogodę. Latem sprawdza się właśnie bardzo odświeżająco, ponieważ latem mocno dochodzi jego aldehydowość. Tylko to nie są takie aldehydy jak w Chanel No. 5, tylko one są takie odświeżające, trochę chłodne, świeże właśnie. Tylko one tu właśnie robią za ten świeży, bardzo odświeżający taki wydźwięk. I one latem niezwykle dobrze grają, właśnie jako takie coś odświeżającego. Zimą z kolei bardziej ambrowy wyda Wam się ten zapach.
taki bardziej dociążony, bardziej otulający. To jest taki zapach kameleon. W zależności od temperatury tak go będziecie odbierać. Ale czy to jest zima, czy to jest lato, on zawsze wypada bardzo elegancko. To jest zapach niezwykle skomponowany. Przepiękna kompozycja, bardzo droga, owszem, ale wiecie co Wam powiem? Naprawdę, ten zapach, ja mam takie wrażenie, że on jest wart tej ceny. No nie wiem, ja nie znalazłam drugiej takiej kompozycji, nawet nic troszkę podobnego, nawet, no nic. To jest takie połączenie piżma, świeżych aldehydów, jakichś takich białych kwiatów, róży, lekkiej mydlaności, ale ta mydlaność też jest taka, tu jest po prostu wszystko, to jest taki naprawdę ideał. Kolejny zapach, o którym Wam opowiem, na pewno nie wpisuje się w cytrusowość, ale mimo, że nie wpisuje się w żadną cytrusowość, to jest zdecydowanie moim zdaniem zapachem odświeżającym i bardzo, bardzo letnim. Mam na myśli zapach Guerlaina z linii L'Art La Matière Rose Sherry. Słuchajcie, ten zapach, oczywiście on jest zbudowany wokół róży. Natomiast tu, z tego co pamiętam, jest fiołek, heliotrop i piżmo. I te piżmo właśnie daje z tym heliotropem, w ogóle ja tu nie czuję pudrowości, mimo że i fiołek, i heliotrop są to kwiaty dające pudrowość. Ja tu pudrowości nie czuję, tylko tutaj one wybrzmiewają mi na bardzo właśnie wiśniowo. Bardzo przełamują mi te róże. Z drugiej strony jest piżmo, które powoduje, że bardzo odświeżający jest to zapach, właśnie troszeczkę z takim vibe'em czystościowym, ale znowu bardzo różany zapach, w związku z tym nie ma takiego wydźwięku jak Narciso Rodriguez Pure Musk czy coś takiego, tylko przez to, że te piżmo jest tutaj udrzyte, te bardziej czystościowe, to jest bardzo, bardzo naprawdę odświeżający zapach, no i niezwykle elegancki. Niezwykle, to jest bardzo prosty zapach, tu nie ma nie wiadomo czego, ale on jest tak skomponowany, że jak go nosicie, to czujecie się na szpilkach, to czujecie się, że kurczę, założyliście coś mega eleganckiego. Także jest to zapach na lato, odświeżający i moim zdaniem bardzo elegancki. Zapach, o którym Wam teraz powiem, jest zdecydowanie zapachem cytrusowym. W ogóle dla mnie to jest zapach dwóch nut, tak naprawdę cytrusów i piżma. Czy zastanawiacie się, co to może być? To jest zapach, który najczęściej w obecnym czasie zamawiacie u mnie w sklepie. Initio Mask Therapy. Wcale się nie dziwię. Idealny na tę porę roku, idealny na lato, idealny na wysokie temperatury. Z jednej strony orzeźwiający, z drugiej strony dosyć kremowy i przytulaśny, ale nie ogrzewający, nie otulający, tylko po prostu jego formuła jest taka, że dla mnie tu jest takie delikatne, puchate piżmo. Niesamowicie elegancki ma wydźwięk ten zapach. Tu są cytrusy, ale właśnie przez te piżmo kremowe nie są ostre, nie są męskawe, nie są jakieś dziwne, nie są przytłaczające, tylko są takie słodkawe, delikatne, subtelne, wyrafinowane. Bardzo elegancki zapach. Jeżeli mówimy o elegancji, o tej marce w ogóle nie ma szans, żebym zapomniała przy zestawieniu czy to na lato zapachów eleganckich i odświeżających, czy to ogólnie zapachów eleganckich. Dlatego, że ta marka to są mistrzowie kompozycji eleganckich i czego by nie robili, nawet jak się biorą za tropikalno-cytrusowe owoce, to też je podają w formie bardzo eleganckiej. 6 hours to Rio. 6 godzin do Rio i to jest frappé. Słuchajcie, przez to, że jest tu baza agarowo-drzewna, to zmienia postrzeganie tego zapachu. To jest baza bardzo wyrafinowana. Tu to jest inna baza udowo-drzewna, którą możecie znać. Ale jeżeli znacie frappé, to znacie tę bazę, bo ona jest użyta w większości zapachów.
generalnie rządzą tu owoce. Tu jest prawie wszystko, co możecie znaleźć i zdecydowanie jest to zapach cytrusowy. Nie da się absolutnie tego uniknąć, ale nie jest to zapach słodki. To jest zapach świeży, turbo odświeżający, ogoniasty, bardzo, bardzo długotrwały. Jak Wam mówiłam, ja za niego dostałam komplement. To jest idealny zapach na lato. Wspaniały po prostu. Te ananasy, te mango, które tu jest, czuć je, ale te cytrusy wiodą prym. Są jak takie orzeźwienie podane na drzewnej, bardzo eleganckiej bazie. Tu jest wszystko w punkt, tu jest wszystko wyliczone, tu jest kapka po kapce, dodane wszystkiego tyle, żeby było idealnie i żeby zapach właśnie był elegancką koszulą na letnie, gorące dni, nieziemski. To jest zapach troszkę ambitniejszy, trochę dla osób wymagających. Zapach, który jest bardzo na lato, bardzo odświeżający, aromatyczny, cytrusowy przede wszystkim. To jest New York od właśnie Nikolai, czyli rodzina Guerlaina. Boże. Tu jest przyprawowość, tu jest bylica, tu jest tymianek. Są cytrusy i cytrusy powodują, że ta aromatyczność jest bardzo elegancka, dystyngowana i bardzo dobrze się ją nosi. Ona nie przytłacza, ona jest taka ulotna, ona jest taka wręcz... Ona jest wręcz taka połączona z naturą, słuchajcie. W nim się czujecie niezwykle zbliżenie do tego, co latem czujemy. Bo nie wiem, czy tak macie, ale ja na przykład latem, kiedy jest wysoka temperatura, dużo więcej zapachów do mnie dociera. Dlatego, że mam wrażenie, że wszystko to paruje wręcz w powietrzu. I ten zapach jakby scala się z tym, jak jest na zewnątrz. Moim zdaniem on jest bardzo interesujący, ale przede wszystkim w tym całej swojej złożoności aromatyczno-cytrusowej jest po prostu zapachem bardzo eleganckim. Z jednej strony przez tą wyjątkowość, aromatyczność tu jest stworzona naprawdę z roślin i to czuć i nie da się tego ukryć, że tak jest. I nie czuć tu żadnej syntetyczności, wręcz czuć, jakby to naprawdę było stworzone na olejkach. Bardzo elegancki zapach. A gdybym chciała Wam zaproponować cytrusową różę, no to zaproponowałabym Wam po prostu Rosę Moncenigę od De Marchand of Venice. Tak, dla mnie to jest dosłownie cytrusowa róża. Przepiękna, bardzo orzeźwiająca i bardzo przez to też elegancka. To nie jest tak, że tylko ten flakonik jest elegancki, ale naprawdę cały zapach jest bardzo elegancki. Cytrusowości nie jest za dużo, róża nie jest żadna mydlana ani dżemowa, wszystko jest kwiatowo, po prostu cytrusowe, przepięknie zbalansowane. Zapach jest po prostu cudownie elegancki i bardzo orzeźwiający na lato. A teraz powiem Wam o zapachu, który zdecydowanie cytrusami nie stoi, a stoi po prostu bzem. I to dokładnie takim, jaki znam z wiosny, kiedy ten cały bez kwitnie i naprawdę przepięknie pachnie, bo jak kocham zapach bzu. I tak sobie pomyślałam, że to jest niezwykle orzeźwiające, bo ja go nosiłam w wysoką temperaturę i to jest niezwykle orzeźwiający zapach. Pola elizejskie od Guerlaina to jest niezwykle orzeźwiający zapach. Ja mam oczywiście starą wersję, nie wiem jak te najnowsze, ale jak ten skończę, to pewnie kupię najnowsze. W każdym razie zapach jest niezwykle orzeźwiający, naprawdę. Nie trzeba czasami cytrusów, żeby poczuć się elegancko, ale przy tym czysto. Dla mnie to jest zapach turbo elegancki. Dla mnie to jest zapach, który dodaje mi szyku. Mimo że wydaje się tak bardzo prosto zbudowany, bo naprawdę dla mnie to jest zapach bzu, to ta cała kompozycja ma w mojej głowie jakieś konotacje, skojarzenia z tym, że tylko eleganckie kobiety mogłyby tak pachnieć. Więc może spróbujcie. Nie
zawsze muszą to być cytrusy, chociaż wiem, że cytrusy świetnie się nadają na lato i myślę, że przekrój zapachów, o których Wam tutaj mówię, jest ogromny. Więc myślę, że jeżeli podam Wam trochę co innego, to przynajmniej ci, którzy nie przepadają za cytrusami, bo wiem, że tacy są, znajdą w tym zestawieniu też zapach elegancki, odświeżający dla siebie. O tym zapachu też zdecydowałam się powiedzieć, mimo że cytrusów tu nie ma w ogóle, ale jest tu przepiękna brzoskwinia z marakują, która wydawałoby się, że nadaje się tylko do zapachów wesołych, ale muszę Wam powiedzieć, że ten zapach wcale taki wesoły nie jest. On jest bardzo elegancki, niezwykle dobrze jest zrobiona na Ema od Guerlaina z linii Le Legende. To jest zapach różany, ale ta brzoskwinia i marakuja robią cały czas temu zapachowi tło i dodają pewnej charyzmy tej róży. W ogóle wszystko jest też na drzewie sandałowym i na paczuli. I te zestawienie powoduje, że ta kompozycja z jednej strony jest trochę dociążona i bardziej poważna, a z drugiej strony dzięki tej brzoskwini i marakui jest mimo wszystko świeża i moim zdaniem właśnie bardzo na lato odświeżająca, a przy tym niezwykle elegancka. To jest w ogóle zapach, który założycie na wyjątkowe okazje, bo to jest naprawdę wyjątkowy zapach. I ostatni zapach, o którym chciałabym Wam powiedzieć, no to na koniec zostawiałam coś, wydaje mi się wręcz najbardziej może cytrusowego, ale przez to, że to jest dosyć piżmowy jednak zapach. Ja w ogóle mam wrażenie i uważam tak, że zapachy piżmowe to są jedne z najbardziej eleganckich zapachów, różane, piżmowe właśnie. A ponieważ ten zapach na piżmie według mnie siedzi, ja go tak odbieram, no to Ex Nihilo Blue Talisman, żeście mi zostawili kapkę, faktycznie moim zdaniem jest jednak bardzo eleganckim zapachem. To jest zapach niezwykły, niezwykle piękny i niezwykle letni, ale przy tym właśnie jest piżmowy i ma w sobie no coś niesamowicie wytwornego. On się kojarzy z białym ubraniem, bardzo eleganckim. Z jednej strony wydawałoby się, że wręcz takim czymś krystalicznie czystym. Jego odbiór jest niezwykle pozytywny, ale właśnie w takim aspekcie, że jak ktoś go czuje na Was, to ma Wasz odbiór taki, że Wy jesteście takie dystyngowane, takie damy, bo to nie jest zwykły cytrusowy zapach, właśnie dzięki piżmu. Naprawdę. Ja póki co w sklepie nie mam, no bo jak widać mi niewiele zostało, ale ja odkupię ten zapach i na pewno wróci on do sklepu, żebyście mogli go próbować. Uważam, że jest wart po prostu, żeby mieć nawet 10 ml i tylko latem po niego sięgać, chociaż uważam, że jest to całoroczna propozycja. To tyle, jeżeli chodzi o zapachy, perfumy odświeżające, ale eleganckie przy tym właśnie na lato. Przygotowałam sporo filmów w ogóle na lato. To jest już chyba trzeci i ostatni, jeżeli chodzi o letnie propozycje. Dziękuję Ci bardzo za te propozycje filmu. Jeżeli jakieś macie jeszcze pomysły, chcielibyście jakieś zestawienia konkretnych zapachów do konkretnego tematu, to proszę piszcie w komentarzach. Postaram się je oczywiście w miarę możliwości realizować. Dzięki i do następnego. Buziaczki, pa pa!